Wygraliśmy przetarg na 1 750 000 euro na dostawę profili aluminiowych. Jak do tego doszło, dowiecie się w tym materiale wideo, tak więc zapraszam. Na samym początku dwa takie słowa wstępu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Po pierwsze, dlaczego nagrywam ten materiał wideo? Nagrywam ten materiał wideo dlatego, żeby mówić Wam i opowiadać również o tym, jak wygląda prowadzenie działalności, z jakimi problemami i wyzwaniami stajemy, tak żeby ktoś mógł w przyszłości może wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się nauczyć, bo powiem Wam, że jest to druga bardzo podobna sytuacja, jaka nam się zdarzyła i nauczyliśmy się naprawdę sporo, więc to jest taki mój główny motyw. Dlaczego dla Was to nagrywam? Dlatego, żebyście jakby nabyli, chociaż albo mogli poznać te doświadczenia, które my nabyliśmy w ostatnim okresie. A druga informacja jest taka, że nagrywam ten materiał w maju, a cała sytuacja zaczęła się w grudniu 2023 roku, czyli prawie pół roku temu. Dlatego no nie wszystkie wartości będą gdzieś tam idealne i niektóre aspekty mogę pominąć, więc jeśli coś pominę, coś będzie niejasne, to dajcie znać w komentarzach, a postaram się to wyjaśnić w jakichś tam dodatkowych materiałach wideo. Wszystko się wyjaśni podczas tego materiału wideo, dlatego nie przedłużam i cofamy się do grudnia 2023 roku, kiedy to na naszą główną skrzynkę mailową otrzymaliśmy zapytanie na dostawę profili aluminiowych. Nasza główna skrzynka mailowa, czyli shop@vslot, słońce mnie tutaj razi, za co będę musiał się zasłaniać, jest obsługiwana przez kilka osób, no a konkretnie to zapytanie dotarło do Oliwii, która no już miała też do czynienia z większymi i z mniejszymi zapytaniami. To było zapytanie, które ona zrozumiała tak, że klient potrzebuje ofertę na profile aluminiowe, tam z dostawą za granicę w ilości kilkunastu sztuk w odcinkach 3-metrowych, więc przygotowała taką ofertę standardową, wysłała do klienta. Jednak ten kilka dni później dał jej odpowiedź, że chyba się nie zrozumieli do końca, że to nie chodzi. Jak dobrze pamiętam, ona tam złożyła chyba na 50 odcinków 3-metrowych profili aluminiowych 40×40, że to nie chodzi o 50 odcinków, tylko tam chodziło o jakąś kosmiczną wartość. Już teraz Wam nie powiem dokładnie, czy to były 3 km, czy 5 km profili aluminiowych 40×40. No ona trochę się zdziwiła, tym bardziej, że już wiedziała, do jakiego kraju ma być to, ma być ta realizacja, ale klient również w tym mailu poinformował, że jest to przetarg organizowany przez rząd w Nigerii. Właściwie on reprezentuje instytucję, która działa w imieniu rządu nigeryjskiego, no i realizują różne projekty rządowe i po to im jest tak duża liczba tych profili aluminiowych. Tak więc prosi o korektę tej oferty, prosi również o korzystne warunki cenowe, prosi o zawarcie warunków dostawy, gwarancji itd. No i Oliwia, powiedzmy już z doświadczenia, trochę z przymrużeniem oka, no ale przygotowała taką ofertę na profile aluminiowe. Ta oferta właśnie opiewała na wartość 1 750 000 euro, jednak bez jakichś tam oczywiście większych nadziei, no bo co byście pomyśleli, kiedy pisze do Was ktoś z Nigerii, mówi Wam, że chce kupić profile za 1 750 000 euro, no i reprezentuje jakąś sobie tam instytucję, która działa pod rządem nigeryjskim, tak w cudzysłowie to powiem. Przedstawiła mu tą ofertę, no i klient poinformował, że teraz będzie ta oferta przedstawiona na jakimś tam ich zebraniu, no i jeżeli będzie wystarczająco interesująca, no to poproszą nas o uzupełnienie dodatkowych dokumentów, aby wystartować w przetargu. Poczekaliśmy kilka dni, jak dobrze pamiętam, to był tam przełom roku, święta. Ja jeszcze zaznaczę, ani ja, ani Mateusz o tym nie wiedzieliśmy. No Oliwia sobie to prowadziła tak jak każdy normalny projekt. Nie chciała nam też zakrzątać głowy właśnie ze względu na doświadczenia z innymi podobnymi zapytaniami i projektami, więc wiemy o tym, że nie każde takie zapytanie od razu jest realne i ona nie musi nas informować o każdym takim projekcie, no bo za dużo by tego po prostu było dla nas. W każdym razie po kilku dniach okazało się, że klient odpisał Oliwii, że nasza oferta spełniała tam różne kryteria, które
oni mieli w założeniach, czas dostawy, warunki cenowe, rozpoznawalność marki, jakość produktu itd. No i chcieliby nas w związku z tym zaprosić do uzupełnienia dokumentów przetargowych, tak aby ta oferta w przetargu była brana pod uwagę. Otrzymała Oliwia te dokumenty, tam nie było nic tak naprawdę nadzwyczajnego, uzupełnienie danych przedsiębiorstwa, wpisanie numeru proformy, którą ona przygotowała, potwierdzenie wartości itd., więc to również bez jakichś tam większych konsultacji z nami przygotowała, podpisała i odesłała do klienta. Tam jedną tylko taką krótką informację gdzieś tam nam przekazała, że jest taka sytuacja, taki przetarg, no i ona takie dokumenty wyśle, jeżeli nie mamy nic przeciwko, bo przedstawiła te dokumenty mi, Mateuszowi, że tam naprawdę nie ma nic, co by mogło w jakiś sposób zagrażać nam czy całej firmie, więc powiedzieliśmy, że dobra, no dalej z przymrużeniem oka, chcesz to wysyłać, zobaczymy jak się ten temat cały rozwinie. W międzyczasie oczywiście Oliwia zrobiła sobie taki mały wywiad, co to jest za instytucja, jak to wygląda, kim jest osoba, która się z nią kontaktuje. No i rzeczywiście okazało się, że jest taka instytucja w Nigerii. Rzeczywiście, że realizuje różne projekty rządowe, tam mające różne cele związane jakby z Nigerią. Bardzo różne projekty rządowe, od fotowoltaiki, przez realizację jakichś dróg, ulic, studni itd., że osoba, która z nią pisze, tam były dwie osoby tak de facto, ale jedna z nich jest przedstawiana na tej stronie tej instytucji jako CEO, więc można powiedzieć coś na wzór właściciela tej instytucji. Rzeczywiście sprawdziła ich social media, czyli LinkedIna, Facebooka, nawet YouTube'a, gdzie nagrywają filmy, pokazują te realizacje projektów, konferencje różne, które się gdzieś tam odbywają. Strona tak samo opisuje różne ich zrealizowane projekty, więc gdzieś tam zaczęło się rodzić takie ziarno, że jakieś prawdopodobieństwo tego projektu jest. Swoją drogą, tak jak mówię, to jest druga taka sytuacja, więc jeżeli byście chcieli usłyszeć jeszcze o jednej bardzo podobnej sytuacji, no to dajcie znać w komentarzu, to Wam kiedyś o tym opowiem. No ale wróćmy do tej sytuacji. Zrobiły sobie taki mały wywiad z dziewczynami w firmie, z działem handlowym. No i okazało się rzeczywiście, że ta instytucja istnieje. Jest taka instytucja, to się staje coraz bardziej wiarygodne. Jednak na cały projekt dalej z przymrużeniem oka, bo tutaj myślę, że nie jedna osoba już mogłaby wpaść w takie trochę małe oszołomienie i robić wszystko, żeby jak najszybciej taki projekt realizować, dowiedzieć się jak najwięcej. My zawsze stopujemy tego typu projektu, to znaczy staramy się przekazywać wszystkim, żeby do tego typu tematów podchodzić z dużym dystansem i bez jakichś większych nadziei. Jednak co się okazało po kilku dniach? Klient napisał do Oliwii, że nasza oferta wygrała ten przetarg, że okazało się, że była najkorzystniejsza pod różnymi tymi względami, bardzo podobnie jak ta oferta nasza wstępna, została bardzo dobrze oceniona, no i oni chcieliby z nami przystąpić do realizacji tego projektu, czyli abyśmy dostarczyli im te profile aluminiowe na tą wartość, o której też już Wam wspomniałem, nie małą, bo to 1 750 000 euro. Poinformował również klient o tym, że w tym momencie będzie wymagane, ponieważ oni jakby dysponują pieniędzmi rządowymi, podpisanie odpowiedniego kontraktu, więc przygotują takie dokumenty, i podeślą je nam, żebyśmy się z nimi zapoznali, wprowadzili swoje korekty, i żebyśmy, jeżeli wszystko będzie ok, oczywiście podpisali, aby przejść do realizacji. Oczywiście cały ten proces miał jakiś tam, mieścił się w jakiejś przestrzeni czasowej, więc tutaj już jesteśmy gdzieś w okolicach marca roku 2024, może lutego. I Oliwia po tych kilku dniach rzeczywiście otrzymała od tego klienta dokumenty, z którymi należało się zapoznać i które należało podpisać, aby przejść do realizacji tego projektu. I w tym momencie już musiała poinformować mnie i Mateusza o tej sytuacji, więc przedstawiła nam wszystko, jak to się odbywało od samego początku. Przedstawiła nam dokumenty, przedstawiła nam informacje, jakie udało jej się pozyskać, to znaczy to, o czym Wam już powiedziałem, że taka instytucja rzeczywiście istnieje, że ta osoba, jedna z tych dwóch osób, która się z nią kontaktuje, również
piastuje wysokie stanowisko w tej instytucji i że rzeczywiście oni gdzieś tam nawet na stronie jakieś takie informacje wstępne mają, że właśnie zakończył się przetarg, nie było podane jaka firma wygrała ten przetarg, no ale że przystępują do kolejnej realizacji dużego projektu. Przedstawiła nam te dokumenty, ja się z nimi zapoznałem, oczywiście z Mateuszem od razu je przekazaliśmy do kancelarii prawnej, która zajmuje się naszą spółką. No i ja po zapoznaniu się z tymi dokumentami byłem w wielkim szoku, bo teoretycznie w tych dokumentach nie było nic wyjątkowego, nic co by zagrażało naszej spółce. Były tam informacje o tym, że te pieniądze są legalne, o tym, że te pieniądze pochodzą z legalnego źródła, że są to pieniądze rządowe, które będą przekazane, że jest to projekt realizowany przez tą instytucję i co najciekawsze, tam była oczywiście mowa o jakichś karach, o karze za ewentualne spóźnienie czy niedostarczenie właściwego towaru, aczkolwiek te kary nie były jakieś tam strasznie duże i teoretycznie wiedziałem, że jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować bez tych kar. Oczywiście tak samo były takie zapisy przez nich już przygotowane, że w przypadku kiedy dojdzie na przykład do opóźnienia, ale z przyczyn niezależnych od nas, no to ta kara nie jest, bardzo rzadko się można spotkać z taką umową, to ta kara oczywiście nie będzie naliczana, czyli tam były jakieś wojna, nie wojna, powodzie i tak dalej, że wtedy ta kara nie jest naliczana. Więc w tej umowie nie było nic tak naprawdę, co by nam w jakiś sposób zagrażało. A co jeszcze było ciekawe, to był zapis, że klient deklaruje się przelać 100% zaliczki, 100% wartości tego zamówienia po podpisaniu tego kontraktu, co również jest bardzo, bardzo rzadkie, bo zazwyczaj kiedy takie kontrakty wchodzą w życie, no to są jakieś tam zaliczki, pierwsza dostawa, tak duże szczególnie pierwsza dostawa, kolejna zaliczka i tak dalej, a tutaj klient deklaruje sam w umowie, że on chce przelać to 1 750 000 euro z góry po podpisaniu tej umowy i jedyna rzecz, która w tej umowie była dla mnie nietypowa bardzo, to to, że był tam zapis, w którym był taki wymóg, że umowa musi być podpisana w obecności sędziego w sądzie w Nigerii, co dla mnie było dość dziwne w pewnym oczywiście stopniu, dlatego że nigdzie w Europie, w Polsce się z czymś takim nie spotkałem. Powiedziałem Oliwii, że zresztą kancelaria również powiedziała, że ta umowa, no musimy bardzo uważać na tą sytuację, no ale rzeczywiście w tej umowie nie ma tam nic wyjątkowego, co by mogło nam mocno zagrażać. Mateusz również się z tą umową zapoznał, no i stwierdziliśmy, że żeby przede wszystkim podpytała tego klienta, z czego wynika ten zapis i czy są jakieś inne ścieżki, żebyśmy w tej Nigerii nie musieli się pojawiać, ale to za chwilę Wam powiem dlaczego. Oliwia napisała taką wiadomość do klienta. Klient w odpowiedzi dał jej znać, że ponieważ są to pieniądze rządowe, no to oni nie mogą tak dużej kwoty po prostu uwolnić na podstawie jakiegoś sobie tylko takiego zamówienia i proformy i stąd jest ten wymóg do podpisania tej umowy w sądzie w Nigerii. Dopiero po podpisaniu takiej umowy w obecności sędziego jakby rząd zwolni te środki, żeby ten przelew do nas dotarł. Co jeszcze ciekawe było w tej umowie, no to to, że czas realizacji był liczony dopiero od momentu, kiedy my to zaksięgujemy na koncie, bo tam w międzyczasie też były takie rozmowy, że ponieważ jest to duża kwota, do tego z kraju spoza Unii, można się spodziewać często w takich sytuacjach, że takie pieniądze zostaną zablokowane przez różne instytucje tutaj w Polsce w celu wyjaśnienia, czy to są pieniądze legalne, nielegalne. To wiemy znowu właśnie z tej pierwszej sytuacji, o której też Wam mogę opowiedzieć kiedyś w przyszłości. Więc jeżeli to przychodzi szczególnie spoza Unii taka duża kwota, no to może to być zablokowane do czasu wyjaśnienia, kiedy Wy tam udokumentujecie, że to wszystko jest legalne, skąd pochodzą te pieniądze i dlaczego te pieniądze macie otrzymać. Co jest też takie ciekawe i myślę, że niewiele osób rzeczywiście o tym wie. W każdym razie przejdźmy sobie dalej. No tutaj jakby to jest w pewien sposób zrozumiałe, jednak problem cały polegał na tym, że nie mogliśmy lecieć do tej Nigerii. A dlaczego nie mogliśmy lecieć? Dlatego, że ja 20 lat temu, chyba jak robiłem prawo jazdy po raz pierwszy, no to jeszcze nie miałem swojego dowodu i chciałem zrobić to prawo jazdy właśnie mając paszport, bo to był wtedy, można było mieć paszport i można było podejść do egzaminu prawa jazdy. I ten paszport zgubiłem w drodze, kiedy jechałem na to prawo jazdy. No i od tego czasu sobie paszportu nie wyrabiałem. Mateusz również nigdy sobie nie wyrabiał paszportu, nie miał takiej potrzeby.
więc no, ten wyjazd do tej Nigerii był problematyczny. Więc znowu Oliwia prosiliśmy, aby zapytała klienta, czy jest jakieś inne rozwiązanie na tą sytuację. W odpowiedzi klient powiedział, że coś wymyślimy, jednak bardzo im zależy na tym, żeby ta umowa została podpisana, żeby oni wiedzieli, że ten projekt jest już zakończony i że jakby mają swojego dostawcę, który im dostarczy te profile aluminiowe, więc tą kwestię podpisania tej umowy sobie będziemy rozwiązywali, ale jeżeli nie mamy nic przeciwko, to żeby już tą umowę podpisaną im odesłać. No i tutaj się długo zastanawialiśmy. Ciekawy jestem, co wy byście zrobili w takiej sytuacji. No ale jako, że w tej umowie, tak jak mówię, no nic nie było wyjątkowego. Klient chce wam przelać 100% zaliczki z góry po podpisaniu takiego dokumentu. Nie ma mowy o żadnych karach tak naprawdę związanych z tym, że taka umowa gdzieś tam nie dojdzie do skutku, więc no, Oliwia podpisała te dokumenty, no i odesłaliśmy do tego klienta. No więc co było dalej? Przede wszystkim z Mateuszem zaczęliśmy szukać kancelarii tutaj gdzieś w Polsce, które znają się na prawie nigeryjskim, które mogłyby poprowadzić ten kontrakt do samego końca. No i okazało się, że tak naprawdę nie ma zbyt wielu takich kancelarii, które na tym prawie się znają. Znalazłem 2 kancelarie, jedna z nich bardzo ciekawa. Napisałem takie wstępne zapytanie i pan mi tutaj odpowiedział, żeby przede wszystkim uważać na to, jak są podpisywane te kontrakty z różnymi instytucjami w Nigerii czy firmami, no bo tam jest trochę dziki zachód, tak? Więc dostaliśmy taką pierwszą informację, jednak ten pan poinformował mnie, że no nie jest w stanie tej sprawy poprowadzić do końca. W międzyczasie klient poinformował nas, tak jak już wam wspomniałem, o tych 2 możliwościach spotkania, no i w pewnym dniu napisał, że właśnie on będzie wyjeżdżał i to, żebym teraz, bo to jest dosyć istotne, w czwartek, jak dobrze pamiętam, poinformował nas, że będzie w tym Londynie w poniedziałek, więc on proponuje, żebyśmy spotkali się właśnie w Londynie w poniedziałek i żebyśmy tam podpisali tę umowę. No znów pojawił się ten sam problem, no bo aktualnie, żeby polecieć do Wielkiej Brytanii, potrzebujecie paszportu, więc ja nie mogłem polecieć, Mateusz nie mógł polecieć. Trochę był strach wysyłać Oliwię samą, więc teoretycznie mogliśmy jeszcze z kimś z zespołu ją wysłać. W międzyczasie, tak jak wam wspomniałem, szukałem różnych kancelarii, zacząłem pytać, czy któryś prawnik chciałby polecieć razem z naszymi pracownikami, z naszym zespołem tam do Londynu, no żeby im doradzić też na miejscu i żeby to wszystko tam zostało tak zgodnie z prawem ewentualnie podpisane. Niestety tutaj żadna kancelaria nie bardzo wyrażała tą chęć, tym bardziej, że to mówię, jest czwartek, zaczynamy po południu szukać dopiero tej kancelarii, informować ich o tym, że w poniedziałek taki wyjazd musiałby się odbyć. Znowu z tą Oliwią problem, żeby ją tam samą gdzieś wysyłać. Ale co się okazało, zupełnie przypadkiem, jeden z naszych kolegów z zespołu akurat miał w sumie wolne, ale jechał do Londynu. Właśnie do Londynu miał wylatywać w niedzielę, więc zapytaliśmy tego klienta, czy możemy zrobić w takim razie tak, że podpisane dokumenty opieczętowane będzie miał nasz pracownik, który osobiście się z nim spotka tam w Londynie, no i dojdzie do podpisania tych dokumentów, przekazania sobie tak samo podpisanych tych umów. Tutaj klient powiedział, że myśli, że nie będzie tutaj żadnych przeszkód, więc możemy tak zrobić. No i jak uzgodniliśmy, tak zostało zrobione. Nasz kolega z zespołu dostał te dokumenty, wyleciał do Londynu, no i w poniedziałek czekaliśmy na rozwój sytuacji. Gdzieś koło godziny 12 otrzymaliśmy informację od niego, że no, klient nie odbiera telefonu, więc jak właśnie z nim umówić. Oliwia również się próbowała dodzwonić, też tam na chwilę tylko się z nim połączyła, powiedział jej, że jest zajęty, że teraz nie może rozmawiać, po czym się rozłączył. No ale nasze zdziwienie, moje w ogóle największe zdziwienie w tej całej sytuacji, bo ja cały czas z Mateuszem szukałem, gdzie tu jest haczyk. Gdzie tu jest ten haczyk, bo za proste to się wszystko wydawało, nie? Więc moje zdziwienie i różne scenariusze jeszcze miałem w głowie, więc moje zdziwienie było naprawdę bardzo duże, kiedy zadzwonił nasz kolega z zespołu i powiedział, że zadzwonił do niego ten klient, przeprosił za to, że nie odbierał telefonu, ale miał bardzo ważne spotkania z różnymi ministrami w Wielkiej Brytanii i te spotkania nadal trwają, jednak jeśli mu się uda, to spotkają się jeszcze dzisiaj wieczorem. Nie zgadniecie gdzie. Ja zakładam naprawdę różne miejsca. Od McDonalda przez hotele i wiele różnych innych miejsc. Ale klient poinformował go, że jeżeli dojdzie do tego spotkania, to żeby się spotkali w ambasadzie Nigerii w Londynie. No i tutaj to był scenariusz, którego w ogóle nie przewidywałem, bo jak powiem wam, nie do końca dalej wierzyłem w ten projekt, że dojdzie do tej realizacji. Po prostu robiłem to z czystej ciekawości, na czym polega, zakładam,
przekręt, bo tak nie ma co ukrywać, tak podchodziłem do tego tematu. No to kiedy usłyszałem, że chcę się spotkać w ambasadzie Nigerii w Londynie, to sobie pomyślałem, no ja nigdy w ambasadzie żadnej chyba nie byłem, ale pomyślałem sobie, że do ambasady chyba nie wchodzi nikt tak sobie z ulicy, żeby podpisać jakąkolwiek umowę, więc skoro ten człowiek rzeczywiście może wejść do ambasady, może do tej ambasady zaprosić obywatela innego kraju i w tej ambasadzie podpisać umowę, no to ten kontrakt chyba jest bardziej wiarygodny niż mi się to wydaje. No i czekaliśmy do samego końca dnia na rozwój wydarzeń. Niestety okazało się, że te spotkania się bardzo mocno przedłużyły, więc klient nie dał rady się spotkać z naszym kolegą z zespołu, ale no do samego końca, właściwie już od tego czasu, no już tak bardziej przekonany, że to jest wiarygodne, z Mateuszem siedzieliśmy z Oliwią, czekaliśmy dalej na rozwój wydarzeń. No i następnego dnia okazało się, że doszło do tego spotkania rzeczywiście. Mało tego, ten kolega zadzwonił i powiedział, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie jest jakaś delegacja z Nigerii i gdzieś tam w jakichś ich gazetach są o tym artykuły, więc no w tym momencie, kiedy usłyszeliśmy o ambasadzie, usłyszeliśmy o tym, że rzeczywiście tam ktoś z Nigerii przyjechał i oficjalne media o tym piszą, no to chyba ten kontrakt dojdzie do skutku. Ale tutaj zwracam Wam uwagę właśnie na to, dlaczego nagrywam ten film, żebyście wszystko dokładnie zawsze sprawdzali, no bo jak widzicie, no my już jakieś tam kroki zaczęliśmy poczyniać, żeby sobie sprawdzić, czy to wszystko jest wiarygodne. No i chociaż z przekonaniem ten projekt prowadziła Oliwia, że to nie jest prawdziwy kontrakt, no to coraz więcej pojawiało się argumentów mówiących za tym, że jest to jednak projekt, który może dojść do realizacji. Spotkali się. Niestety nie spotkali się w ambasadzie, a spotkali się w hotelu. Mało tego, przy podpisaniu dokumentów nie był ten dyrektor. Ten dyrektor siedział w jakiejś tam podobno odległości od tego stolika, a była osoba z ramienia tego właściciela, która go reprezentowała. No oczywiście gratulacje, podpisanie umowy, przekazanie dokumentów, no i informacja, że jak tylko wrócą do Nigerii, no to skontaktują się z nami, z Oliwią tak konkretnie, aby poinformować, nad czym tak naprawdę stoimy. Więc trwało to kolejne kilka dni. No i napisał klient do Oliwii maila właśnie po tych kilku dniach, że niestety, ale jako, że na spotkaniu nie byłem ani ja, ani Mateusz, ani ona, czy ktoś jakimś wyższym szczeblem od nas z firmy, no niestety, ale mimo tego, że podpisany kontrakt jest nadal jakby nieważny, no i musi się odbyć to spotkanie w sądzie w obecności tego sędziego, żeby doszło do realizacji tego zamówienia, żeby oni mogli te środki nam uwolnić. No i znów wróciliśmy do punktu, że tak powiem, wyjścia, w którym mieliśmy tak naprawdę teraz jedyne rozwiązanie to pojechać do Nigerii, tak przynajmniej myśleliśmy, pojechać do Nigerii i tam podpisać ten kontrakt, albo opcja druga, to znaczy znaleźć tą kancelarię prawną, która by mogła to za nas zrobić. No i klient, chcąc nam wyjść naprzeciw, zaproponował, że on znajdzie nam taką kancelarię prawną, która no, będzie mogła nas reprezentować. I rzeczywiście po kilku dniach otrzymaliśmy ofertę od kancelarii prawnej w Nigerii, która zaproponowała nam to, że będzie nas reprezentowała przy podpisaniu tego kontraktu, że są akredytowanymi jakimś tam biurem prawnym, które może to zrobić. Tak więc oni proponują nam stawkę $2500 za reprezentowanie nas jako zaliczkę, żeby się zapoznali z tymi wszystkimi dokumentami i tak dalej, i po podpisaniu kontraktu $5000 jeszcze, czyli razem $7500. No i w tym właśnie momencie zapaliła mi się lampka, gdzie zacząłem się zastanawiać, czy właśnie ten haczyk nie jest w tym miejscu. To znaczy, czy nie będzie tak, że przelejemy im te $2500, no i wszyscy się rozpłyną, bo to była taka moja pierwsza wizja. Albo wizja numer 2, to czy nie będzie tak, że przelejemy im te $2500, później niby dojdzie do podpisania tego kontraktu. Wiecie, no zacząłem analizować, czy na pewno to jest legalne, bo no, mimo że dużo rzeczy mówiło na tak, no to nadal budowałem ten taki dystans z Mateuszem, że gdzieś tu musi być haczyk, nie? Więc jeszcze drugi ten scenariusz, który przewidywałem, to taki,
że później niby dojdzie do podpisania tej umowy, no i teoretycznie już do ostatecznej realizacji, ale najpierw musi być $5000, no i po tym jakbyśmy przelali te $5000 kolejne, czyli łącznie 7,5, no to oni się rozpłyną. Więc ja tak bardzo niechętnie, chociaż sprawdziłem też kancelarię, która nam to przygotowała. Taka kancelaria rzeczywiście tam w Nigerii funkcjonuje, rzeczywiście gdzieś tam jest w miarę blisko tego miejsca, tego sądu, gdzie ma dojść do podpisania, no ale tak jakoś niechętnie na ten temat spojrzałem z Mateuszem, bo stwierdziliśmy, że no, to jest znowu jakby instytucja z ramienia naszego kontrahenta. Nadal nie jesteśmy w stanie tego jakby w 100% sprawdzić, więc musimy podjąć jakieś jeszcze inne kroki, żeby to było dla nas przede wszystkim bezpieczne. Bo pamiętajcie, musicie, nieważne jak bardzo kuszący jest ten kontrakt, który potencjalnie możecie podpisać, zawsze musicie trzymać rękę na pulsie. No i zapytaliśmy klienta, czy możemy zrobić to w jakiś inny sposób, to znaczy, czy możemy znaleźć kancelarię na własną rękę, albo opcja druga, czy po prostu możemy poczekać jakieś 2-3 tygodnie, my z Mateuszem wyrobimy sobie te paszporty, przyjedziemy osobiście do Nigerii i podpiszemy ten kontrakt. W odpowiedzi klient poinformował nas, że z chęcią możemy przyjechać, że on nas zaprasza, ale prawda jest taka, że z sędzią w tym sądzie, no my też osobiście nie możemy się jednak spotkać, tylko musimy być, albo najlepiej, żeby to był po prostu tylko prawnik właśnie akredytowany, bo tam niby są akredytowani prawnicy, którzy mogą się w sądzie z sędzią spotykać, takie kontrakty podpisywać, więc teoretycznie ta nasza obecność bez tego prawnika i tak niewiele wniesie. No i zgodził się na to, to kolejna taki impuls był, że znowu no, wygląda to realnie, bo się zgodził na to, żebyśmy sobie sami znaleźli biuro, kancelarię, która będzie nas reprezentowała. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że ta kancelaria właśnie musi mieć jakiś tam status kancelarii akredytowanej, która będzie dopuszczona do tego sędziego tam w Nigerii, będzie mogła podpisać te dokumenty właśnie w nigeryjskim sądzie. Więc rozpoczęliśmy poszukiwania kancelarii w Nigerii. Uwierzcie mi, to też nie jest łatwe, bo napisałem do wielu kancelarii. Wiele z tych kancelarii no w ogóle nie odpisało, nie wiem, czy tutaj jest barierą język, czy jakaś inna jest bariera. Kilka kancelarii odpowiedziało nam po kilku dniach, a ja w ogóle zacząłem tego szukać, jakby ta cała sytuacja miała miejsce gdzieś przed świętami, jak dobrze pamiętam, chyba Wielkanocy. Więc ja pamiętam, że pisałem chyba w piątek wieczorem sporo maili do kancelarii napisałem, właśnie przed Wielkanocą, jeśli się nie mylę. I jedna z kancelarii zaczęła mi odpisywać, jak ja tam zacząłem pisać, nie wiem, o 20 czy do 21 maile, to oni zaczęli mi odpisywać już o 22, już dostałem pierwszą odpowiedź, jak to wygląda. Ja tam te maile pisałem z takim zapytaniem w ogóle, czy oni się orientują, czy coś takiego istnieje, jak akredytowani prawnicy, czy oni taką instytucją są, taką firmą są, takim biurem prawnym są, które posiada taki status, czy znają instytucję, która nam przesłała zapytanie, takie kilka słów o tym kontrakcie, który niby wygraliśmy, no ale żadnych szczegółów. No i jedna z tych kancelarii bardzo szybko mi odpisywała, pozostałe kancelarie odpisały mi po kilku dniach. Tych kancelarii było tam, no jak kot napłakał, powiedzmy 5-6 kancelarii mi odpisało z 40, do których napisałem. No ale zacząłem bardziej korespondować z tą pierwszą kancelarią i ta kancelaria rzeczywiście potwierdziła mi, że jest coś takiego jak akredytowani prawnicy, że w przypadku umów rządowych może być wymagane podpisanie takiej umowy właśnie w obecności sędziego w Nigerii w sądzie, więc to znowu mnie utwierdziło w tym, że no znowu ten klient tak naprawdę no mówi prawdę, to wszystko się zgadza. Więc dążyłem do tego, tak naprawdę założyliśmy sobie taki plan wstępny, że najpierw my byśmy, zanim w ogóle udzielimy takiego pełnomocnictwa, takiej kancelarii, chcielibyśmy wiedzieć, czy ten kontrakt jest realny. Bo tutaj ważna informacja, podczas tego całego procesu, od kiedy już się dowiedzieliśmy, zaczęliśmy Mateuszem bardziej wnikać w ten kontrakt, próbowaliśmy też kilka razy skontaktować się z tą instytucją i telefonicznie nie było kontaktu. Na maile oni nie odpowiadali, bo ja zacząłem pytać, czy taki kontrakt rzeczywiście miał miejsce, że taka osoba się z nami kontaktuje i tak dalej. Tak samo przez LinkedIna próbowałem nawiązać ten kontakt, bo przede wszystkim tam był numer telefonu jakby błędny, więc komentowałem gdzieś tam ich posty, żeby się dowiedzieć, czy mogę uzyskać prawidłowy numer. Niestety żadnej odpowiedzi, mimo tego, że te social media były bardzo aktywne, codziennie pojawiają się posty z informacjami, no nikt mi jakby na te pytania
nie odpisywał. Więc rozmawiając z tą kancelarią, uzgodniliśmy, że w pierwszej kolejności chcemy, aby ona sprawdziła ten kontrakt, te dokumenty, tą osobę, która z nami pisze, żeby pojechała do tej instytucji, na miejscu zweryfikowała, czy taki kontrakt, rzeczywiście taki przetarg został zorganizowany, że mogą już jakby sygnować się tym, że są z naszego ramienia. No i otrzymaliśmy wycenę na taką usługę. Ta wycena oscylowała gdzieś w granicach 1000 euro i tutaj taka znowu ciekawostka, że usługi prawne w Nigerii są naprawdę bardzo drogie, bo powiem Wam, tutaj to jest 1000 euro, no i od razu podciągnęliśmy ten temat, że gdyby się okazało, że ten kontrakt jest realny, no to czy oni będą mogli nas reprezentować i podpisać tą umowę. No i również dostaliśmy taką ofertę od nich, gdzie zaproponowali nam 10 000 euro za tą usługę, czyli 1000 plus 11 000 euro w sumie, więc powiem Wam, że różne kontrakty w różnych krajach podpisywaliśmy, ale jeszcze nigdy tyle nie wydaliśmy na prawnika. Naprawdę jakby do jednego kontraktu, powiedzmy tak w cudzysłowie prostego, takiej prostej umowy, bo co innego, kiedy tam rzeczywiście jest wiele umów, wiele zapisów i tak dalej, ale tutaj teoretycznie chodziło tylko o reprezentowanie, więc co jeszcze ciekawe, to to, że inne kancelarie, z którymi też tam w międzyczasie pisaliśmy, też poprosiliśmy ich o wyceny, no i inne kancelarie bardzo podobne stawki nam rzucały, więc naprawdę usługi prawne w Nigerii są, w takim razie można wnioskować, że drogie. No i druga też taka ciekawa rzecz to no to zastanawialiśmy się też, skąd jest ta różnica, że tamta kancelaria nam zaproponowała 7,5, a tutaj mamy 11 000 euro, no aczkolwiek wytłumaczyli nam się tak, że oni znajdują się w zupełnie innej miejscowości, w innym mieście, mają dosyć dużą odległość, muszą tam przebyć samolotem, hotele i tak dalej, to też podnosi jakby tą stawkę i tamta kancelaria, którą zaproponował nam nasz kontrahent, zaproponowała tą niższą stawkę, no bo znajduje się w tej samej miejscowości, gdzie ma dojść do podpisania tego kontraktu. Ale ostatecznie zaczęliśmy od tego, że zresztą sama kancelaria zaproponowała, żeby jeszcze nie brnąć w ten temat jakby reprezentowania nas, tylko żeby przejść to dwuetapowo. Pierwszy etap, najpierw niech oni zweryfikują ten cały kontrakt, dane tego klienta i tak dalej, za ten 1000 euro. Więc no po chwilowych namysłach, no bo mimo wszystko to jest 1000 euro, wiecie, no to nie jest jakoś bardzo dużo pieniędzy, no ale jakby nie spojrzeć, no to jest dla niejednej osoby, powiedzmy, jakaś tam część spora, na przykład wypłaty, nie? I no pieniądze trzeba szanować, więc no chwilę się zastanawialiśmy, no ale podjęliśmy taką decyzję, że jak tego nie sprawdzimy, że no to no co mogliśmy stracić, tak? Mogliśmy albo te 2500 przelać do tamtej kancelarii, gdzie mogliśmy na wejściu stracić $2500 albo i $7500, albo tutaj zainwestować ten 1000 euro i też ewentualnie dowiedzieć się, że to jest oszustwo, no ale wtedy nas to uchroni przed jeszcze większymi stratami, albo odpuścić totalnie temat. No i my tego strasznie nie lubimy i się zastanawiać, co by było gdyby. No, dla mnie osobiście lepiej coś spróbować i żałować tego, że się spróbowało, ale mieć jakieś doświadczenia, niż nie spróbować i później męczyć swoją głowę pytaniami, a co by było gdyby, nie? Gdybym to zrobił. Więc podjęliśmy decyzję, aby, że tak powiem, podjęli takie działania detektywistyczne, no i przygotowali nam odpowiedni raport, że pojechali do tej instytucji, to wszystko sprawdzili, zweryfikowali przetarg i jeżeli wszystko będzie ok, no to wrócimy do rozmów na temat reprezentowania nas, no a powiedzieli, że mogą to zrobić, a jeszcze mało tego, też ważna informacja, oprócz tego, że byli tymi akredytowanymi kancelarią z akredytacją, że tak powiem, no to jeszcze okazało się, że oni z tą instytucją, od której dostaliśmy zapytanie, współpracują, więc są w takiej jakby bazie usługodawców dla tej instytucji, no co w ogóle było dla nas takim strzałem w dziesiątkę, bo wiedzieliśmy, że ten proces może rzeczywiście w miarę szybko się zakończyć. Daliśmy im zielone światło, no i czekaliśmy na wyniki. W międzyczasie oczywiście poinformowaliśmy klienta o tym, że znaleźliśmy sobie taką kancelarię, która jest akredytowana i do tego jest w bazie tej firmy, z której on pisze, tej instytucji, więc no, rozpoczęliśmy, że tak powiem, proces rozmów tutaj z tą kancelarią i wkrótce będziemy mogli podpisać ten kontrakt. No i o dziwo, no, kontrahent nam powiedział, że super, no i czeka na kontakt ze strony naszego prawnika, który będzie nas reprezentował, tak żebyśmy w końcu mogli dopiąć ten kontrakt, bo czekają z niecierpliwością, aż rozpoczniemy proces. Minęło kilka dni i otrzymaliśmy raport. I teraz najciekawsze. Wyobraźcie sobie, że okazało się, że instytucja, która do nas pisała, rzeczywiście istnieje. Że kancelaria, która do nas pisała i zaproponowała te $2500,
rzeczywiście istnieje, że osoba, która do nas pisała, rzeczywiście istnieje. No te wszystkie informacje po części już wiedzieliśmy, bo sprawdzaliśmy sobie to wszystko przez internet, aczkolwiek już mieliśmy taki namacalny dowód, że to wszystko istnieje. Pojawiło się tylko jedno ale. Pierwsze ale dotyczyło samej kancelarii, bo okazało się, że chociaż kancelaria taka istnieje, to pracownicy, którzy nam wysłali te pisma, te umowy do podpisania, tą propozycję współpracy, nie pracują tam od kilku lat. I zmienił się właściciel tej kancelarii i ta kancelaria nic nie wie na temat tego dokumentu, bo nigdy takiego dokumentu nam nie przygotowali. Więc prawdopodobnie jeszcze starzy pracownicy z tamtej kancelarii mieli wzorce, no i przygotowali nam, że tak powiem, lewą umowę. Po drugie, o ile instytucja, która do nas pisała, istnieje, tak nigdy w życiu nie organizowali przetargu i nie kontaktowali się z nami w temacie dostawy profili aluminiowych. No i osoba, która z nami korespondowała, chociaż rzeczywiście istnieje i rzeczywiście jest właścicielem tej instytucji, również nigdy z nami nie korespondowała i nie wysyłała żadnych zapytań. Więc tak jak się spodziewałem od początku, okazało się to wszystko wręcz idealnym oszustwem, bo spójrzcie na to z góry. Dostajecie zapytanie, dostajecie najpierw naprawdę dobrze przygotowane dokumenty o przetargu, następnie dostajecie informację o tym, że wygraliście ten przetarg, dostajecie umowę, która tutaj mogła budzić pewne zastrzeżenia, dlaczego jest tak bardzo korzystnie napisana, ale nie znamy ich kultury, więc umowa też jest ok. Jedynym mankamentem w tym wszystkim jest to, że trzeba podpisać taką umowę w Nigerii w sądzie, co jest również zgodne z tym, jakimi prawami tam się rządzą niektóre kontrakty. Tyle, że najprawdopodobniej, bo tego jeszcze nie wiemy, mało tego, jeszcze tak ostatecznie nie zamknęliśmy tego tematu z klientem, jakby nie poinformowaliśmy go o tym, że dostaliśmy raport z naszej kancelarii, ale najprawdopodobniej ten cały przekręt afrykański, nazwijmy to, nigeryjski, polegał właśnie na tym, że oni przedstawiają firmom ciekawe propozycje, ciekawe kontrakty i tam, gdzie chcą zarobić, gdzie chcą wyłudzić pieniądze, to jest prawnik, to jest kancelaria prawna, gdzie oni by zyskali między $2,500 na wstępie, bo to by zyskali, gdybyśmy przelali to w ciemno, nawet myślę do $7,500, bo to, co już Wam mówiłem, wyobraź sobie, że robimy ten przelew na $2,500, dostajemy jakieś tam dodatkowe dokumenty, jeszcze być może by doszedł aspekt tego, żebyśmy musieli upoważnienie im napisać, tutaj sporządzić w Polsce, podpisane notarialnie, więc jeszcze byśmy mieli dodatkowe koszta notarialne i prawnika tutaj w Polsce, tłumacza przysięgłego zapewne, które te dokumenty trzeba było przetłumaczyć, im wysłać. Później byśmy czekali na to, aż dojdzie do podpisania tego kontraktu. Prawdopodobnie byśmy dostali również informację o tym, że doszło do podpisania tego kontraktu i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy dostali informację, że otrzymamy ten kontrakt albo środki zostaną uwolnione, ale prawo mówi o tym, że musimy być tam, nie zalegać w żadnej instytucji czy w żadnej firmie, również w Nigerii, więc musimy przelać kolejne $5,000 i wtedy dojdzie do zwolnienia tych środków i dostaniemy te pieniądze. Więc tak to mniej więcej wyglądało. I zapewne nie jedna z Was w tym momencie powie, przecież ja się domyśliłem tego na samym początku, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak jak mówię, ja też, to co podkreślałem w całym materiale wideo, podchodziliśmy do tego z bardzo dużym dystansem. Po drodze pojawiało się naprawdę wiele różnych, zresztą tak jak Wam powiedziałem, różnych aspektów, które teoretycznie cały czas budowały wiarygodność tego kontraktu, ale do samego końca szukaliśmy tego haczyka. I właśnie dlatego nagrywam dla Was ten materiał wideo, dlatego o tym Wam mówię, bo zastanawiam się, dlatego że już mamy doświadczenie z bardzo podobnymi przypadkami. Tak jak mówię jeszcze raz, jeżeli będziecie chcieli, to Wam opowiem o jeszcze jednym ciekawym przypadku. Zastanawiam się, ile ludzi daje się nabrać na coś takiego. Gdyby nie to, że my jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, sprzedajemy na cały świat tak naprawdę, już wiele lat prowadzimy firmę, mamy w miarę stabilną sytuację gdzieś tam finansową i tak dalej, to zastanawiam się, ile firm, które są mniejsze od nas, dla których takie pieniądze mogą zmienić naprawdę życie czy istnienie całej firmy, może popełniać ten błąd i kiedy stoją przed taką szansą i tak wiarygodną
tak wiarygodnym scenariuszem podejmuje tą złą decyzję i traci choćby te $2500, tak? Albo i więcej pieniędzy. Ile czasu tak naprawdę traci. Ja też z Mateuszem, Oliwia i reszta firmy też straciła na to sporo czasu, ale mogliśmy sobie po prostu na to w jakiś sposób pozwolić, bo interesowało nas to, gdzie tu jest kruczek. Tak jak mówię, ten temat jeszcze nie jest ostatecznie zamknięty, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tutaj polegało to właśnie na wymuszeniu pieniędzy. I wiem, że w internecie niewiele osób o tym mówi. Niewiele osób się chwali, bo to w sumie czym się tu chwalić, tak? Straciłem $2500 powiedzmy. No ale dzięki temu, że myślę, ja Wam to powiem, to może ktoś z Was, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, może już kiedyś miał taką sytuację. Jeżeli mieliście, to też dajcie znać w komentarzu. Albo może ktoś kiedyś będzie w podobnej sytuacji i przypomni sobie ten materiał wideo i będzie wiedział, żeby nie rzucać się na to jak na złote góry, bo to po prostu nie ma sensu. Takie kontrakty bardzo często, bardzo atrakcyjne, międzynarodowe, trochę inaczej wyglądają. My współpracujemy naprawdę z dużymi przedsiębiorstwami i wiemy, jak to wygląda. Cały problem tutaj przy tym kontrakcie polegał na tym, że był to klient z Nigerii, tak naprawdę z zupełnie innego kontynentu, z rejonu, którego my chyba Europejczycy jako tako nie znamy ich przyzwyczajeń, więc wiecie, no ciężko było powiedzieć, że kurczę, w Polsce przecież, czy w Europie zaliczki, bardzo często tak jak do nas, kiedy jakiś większy kontrakt robimy, no to kontrahent z zagranicy przyjeżdża do nas, robi taką wizję na miejscu, rozmawia z nami, zanim dojdzie do podpisania takiego kontraktu. Macie taki przykład ostatni, nawet w sumie nie jakoś wyjątkowo drogiej maszyny, ale ta maszyna do malowania właśnie jedzie za granicę, mogliście ją zobaczyć i zapewne Wam jeszcze pokażę na naszym kanale. No ale ten klient przyjechał do nas na 3 dni i chciał zobaczyć, no fakt, że tam jeszcze dochodzi aspekt, że tych maszyn mamy kilkanaście złożyć, więc chciał zobaczyć tą pierwszą, prototypową, gdzieś tam uzgodnić różne szczegóły. No ale dążę do tego, że w przypadku tak dużych kwot, dużych kontraktów są wizje lokalne, są zupełnie inne zasady tak naprawdę prowadzenia tego biznesu, tych rozmów. No a tutaj wyglądało to zupełnie inaczej, ale cały czas sobie w jakiś tam sposób też tłumaczyliśmy to tym, że no tam jest inna kultura, której my nie znamy, nie wiemy jak oni tam prowadzą te biznesy. Wiemy tylko tyle, że może to źle zabrzmi, ale że to taki może być trochę dziki kraj z dzikim biznesem, albo ci ludzie może po prostu sobie bardziej ufają. Wiemy też, jakby wiecie, kolejny aspekt, który gdzieś tam przemawiał za tym, że może być to wiarygodne, jest to, że jak sobie spojrzycie na różne statystyki i wykresy, no to te wszystkie kraje afrykańskie bardzo mocno się rozwijają. Tam jest bardzo dużo pieniędzy inwestowanych, więc to też nie jest tak, że to wszystko jest oszustwo, że no, przykład tej instytucji, która rzeczywiście istnieje, no ona naprawdę realizuje duże projekty, bo tego też się już dowiedzieliśmy. No nie realizuje tego projektu naszego, tak? Nie potrzebuje tylu profili aluminiowych, o których mówiłem, aczkolwiek no taka instytucja rzeczywiście istnieje. Więc nagrywam ten materiał wideo właśnie po to, żebyście Wy mogli tego może posłuchać, czegoś się dowiedzieć i w przyszłości wiedzieć, jak do takiego tematu podejść, albo przynajmniej na co zwrócić uwagę, żeby nie popełnić jakiegoś większego błędu. Myślę, że w tym momencie będę ten materiał kończył. Jeśli jeszcze coś się zmieni, bo tak jak mówię, będę informował tego klienta, Oliwia będzie informowała tego klienta, do jakich wniosków doszła nasza kancelaria. Zobaczymy, jak się oni do tego odniosą. Jeśli będziecie chcieli jakiś update, to też dajcie znać. Jeśli coś się rzeczywiście ciekawego wydarzy, to nagram jakiś dłuższy materiał wideo. Dajcie znać, czy chcecie podobne historie jeszcze usłyszeć. Mówię, mamy jeszcze jedną taką mocną historię, jeszcze mocniejszą chyba niż ta, tak naprawdę sprzed kilku lat, gdzie objechaliśmy tam kilka krajów w Europie, było kilka spotkań. No jak opowiadałem to różnym osobom, to naprawdę wszyscy z wielkimi oczyma siedzieli i dziwili się, jak w ogóle do tego doszło. Komentujcie, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Będę wdzięczny jak zawsze za subskrypcję, łapkę w górę. No i do zobaczenia już niedługo. Na razie.